Choroby nowotworowe stanowią od lat wyzwanie dla lekarzy różnych specjalności. Doświadczenie dowodzi, że zarówno profilaktyka, jak i sprawna diagnostyka umożliwiająca wczesne określenie stadium zaawansowania choroby w istotny sposób zwiększa szanse całkowitego wyleczenia. Z tego też powodu zespół naukowców skupionych wokół Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu postawił sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiej bazy danych obrazów morfologicznych nowotworów złośliwych. W budynku Collegium Anatomicum przy ulicy Święcickiego 6 w Poznaniu powstaje nowoczesne centrum, które będzie w przyszłości skupiało lekarzy różnych specjalności, także patologów, współpracujących w zakresie telemedycznej oceny preparatów mikroskopowych. Efektem tej działalności jest również rozpoczęty w marcu 2009 roku projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest stworzenie cyfrowego i interdyscyplinarnego centrum będącego ogólnodostępną bazą danych obrazów morfologicznych nowotworów złośliwych. Projekt, który zakończy się w czerwcu 2012 roku, w swoim efekcie udostępni naukowcom i klinicystom wzorcową bazę danych obrazów mikroskopowych nowotworów złośliwych. Pierwszy etap obejmuje prace budowlano-wyposażeniowe. Prowadzone pod nadzorem konserwatorskim pozwolą przy okazji przywrócić oryginalny kształt bryły budynku z dwudziestolecia międzywojennego. W celu uruchomienia centrum zostanie w całości zaadoptowane poddasze w zachodnim skrzydle Collegium Anatomicum. Pozwoli to wyodrębnić szereg pracowni o łącznej powierzchni użytkowej około 400 m². Centrum będzie wyposażone w dwa w całości zautomatyzowane wysokiej klasy mikroskopy badawcze sterowane za pomocą sieci teleinformatycznej, skaner preparatów mikroskopowych oraz innowacyjne wyposażenie pracowni histologicznej. Mikroskop badawczy będzie sprzężony z zasobnikiem na tzw. twarde preparaty mikroskopowe, które będą zdalnie przenoszone na stolik mikroskopu i analizowane. Różne powiększenia mikroskopu i zautomatyzowany ruch stolika umożliwi obejrzenie w krótkim czasie szeregu wycinków pobranych od jednego pacjenta, obejmujących różne okolice oraz wybarwionych odmiennymi technikami. Taka procedura umożliwi oglądanie preparatu w czasie rzeczywistym bez jego czasochłonnego skanowania i przesyłania go na odległość. W dalszej kolejności preparat ten, którego wzorcowa wartość diagnostyczna będzie bezdyskusyjna, zostanie zeskanowany za pomocą wysokiej klasy urządzenia z wbudowanym obiektywem powiększającym 20 lub 40 razy. Istotną zaletą takiego systemu jest jakość uzyskanego obrazu, umożliwiająca powiększenie do 400 razy bez straty jakości. Skanowanie i gromadzenie obrazów jest drugim etapem. W okresie tym zamierza się zgromadzić do 2000 obrazów nowotworów złośliwych. Etap ten będzie też nierozerwalnie związany z przygotowywaniem mikromacierzy tkankowych, przeznaczonych również do nieodpłatnej dystrybucji w zainteresowanych współpracą ośrodkach naukowych. Aby zeskanowany obraz wielkości od 2 do 3 GB mógł być opublikowany w sieci, musi być zdeponowany w serwerze znajdującym się w maksymalnym pobliżu tzw. szybkiego ringu wybudowanego w Poznaniu. To zadanie, które w końcowym etapie projektu zostanie osiągnięte, zadecyduje o finalnym powodzeniu całego przedsięwzięcia. Więc technika cyfrowa pozwala na rejestrację tych obrazów. Ta rejestracja w formie cyfrowej bardzo ułatwia działalność dydaktyczną i również działalność diagnostyczną lekarza patomorfologa. W przypadku cyfrowych technik mamy olbrzymie możliwości edukacyjne, olbrzymie możliwości poprawy również diagnostyki. Jednym słowem ona służy zarówno chorym i to w sposób bardzo, bardzo wydajny, jak i również adeptom sztuki lekarskiej. Projekt stworzenia Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych stwarza wielką szansę nie tylko na scementowanie stosunkowo rozproszonego środowiska polskich morfologów, ale również na integrację szeroko pojętej polskiej nauki z ośrodkami zachodnimi. Na uwagę zasługuje również fakt, że wymiernym, odczuwanym przez chorego efektem realizacji projektu będzie skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania histologicznego.
co jest kluczowym warunkiem rozpoczęcia leczenia. W efekcie realizacja projektu przełoży się na podniesienie standardów diagnostycznych i leczniczych w polskiej onkologii. Poza wspomnianą wzorcową bazą danych zeskanowanych, a więc zmagazynowanych na cyfrowych nośnikach obrazów mikroskopowych, naukowcy zarówno z Polski, jak i świata będą mogli łączyć się ze sobą w ramach istniejącej sieci teleinformatycznej i uczestniczyć w telekonsultacjach. Dzięki temu, teoretycznie, w każdej chwili lekarz z Polski będzie mógł się połączyć nie tylko ze swoim kolegą specjalistą w kraju, ale również z wybitnymi autorytetami w danych dziedzinach w Europie, jak i świecie. Spowodować to może, że tak zwane problematyczne przypadki, których przecież nie brak w medycynie, będą mogły być skonsultowane w czasie rzeczywistym i przynieść bardzo szybko odpowiedź na nurtujące pytania. Etap trzeci będzie miał na celu udostępnienie zgromadzonych danych społeczności akademickiej oraz branżowym specjalistom. W tym czasie zostanie zmodernizowany serwis internetowy umożliwiający kontrolowane logowanie do bazy danych i korzystanie z zasobów serwisów. Podsumowując, Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych zachęca do dalszej współpracy wszystkie ośrodki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe i akademickie, które byłyby zainteresowane wykorzystaniem tworzonych w centrum serwisów i narzędzi informatycznych, baz danych oraz ekspertyz naukowych. Zachęcamy również do odwiedzania naszej witryny internetowej, w której będą Państwo mogli znaleźć postępy prowadzonych prac badawczych oraz zapoznać się z rezultatami tych badań.